Cześć! Wraz z zespołem zaobserwowaliśmy, że część z Was niekoniecznie wie, co wybrać w naszym sklepie. Ten materiał poświęcę w całości narzędziom tradycyjnym i odpowiedzi na 3 kluczowe pytania. Co to jest, do czego może Ci się to przydać i jak to się różni od reszty, jeśli jest podobne. Zapraszam do obejrzenia materiału. Z racji tego, że omówię praktycznie wszystkie narzędzia, które mamy na sklepie, no to każdemu poświęcę dosłownie chwilę, aby nie wyszedł z tego bardzo długi materiał. Ale jeżeli zainteresuje Was którekolwiek z tych narzędzi, to na pewno mamy już o tym film na kanale, a jeśli nie, to dajcie znać, chętnie nagramy. Podstawowym sprzętem, który potrzebujemy do mycia okien, jest taka myjka. Myjka służy nam do naniesienia wody z detergentem na szybę, no i do usunięcia całości zabrudzeń. No i zależnie od rozmiarów szyb oraz też od typu mycia, który wykonujemy, mamy myjki od 15 cm do nawet takich długich 75 w przypadku profesjonalnego mycia. Myjki zazwyczaj składają się z 2 materiałów. Najpopularniejszym jest mikrofibra. Mikrofibra chłonie dużo wody, jest troszkę mniej trwała niż drugi materiał, czyli bawełna. Bawełna chłonie mniej wody, ale jest za to bardziej trwała. Wkłady można oczywiście wielokrotnie prać w pralce, można je zdemontować z tego stelaża i wymienić sobie na przykład na nowy wkład, kiedy stelaż jeszcze mamy dobry, a wkład już nam się zużyje. Po umyciu okna następuje etap ściągania. Większość ściągaczek, które są dostępne na rynku, które zazwyczaj możecie widzieć w marketach lub na jakichś popularnych filmach na YouTubie, to są ściągaczki, którymi ciężko jest umyć dobrze okna. Takie wiodące marki, które są w naszym sklepie, których właśnie nie znajdziecie w tym markecie zazwyczaj, to jest Unger, Ettore, Pulex i Moerman. No i te marki są przez nas sprawdzone, no i tu macie gwarancję, że ta ściągaczka ściągnie Wam 100% wody z szyby. No i dzięki temu, że to 100% wody z szyby jest usunięte, nie powstają nam żadne smugi, bo smuga powstaje wtedy, kiedy coś brudnego nam wyschnie na szybie. Nie? Tutaj jest dokładnie 100% ściągnięte dzięki specjalnej gumie, no i jest idealnie umyte okno bez smug. Jeśli chodzi o same ściągaczki, więc najmniejszy rozmiar to jest 15 cm do takich małych okien ze szprosami. Później standardem jest 35 i 45 do trochę większych okien, 35 do takich okien mniej więcej jak tutaj. Ono ma 60, tam nawet do 100 cm szerokości. Tutaj będzie rozmiar 35. Do takich wielkich okien domowych, takich nowszych, to myślę, że 45 cm. Natomiast najdłuższe ściągaczki, które mają 105 cm. No i to jest ściągaczka, która służy stricte do mycia takich dużych witryn sklepowych. A jeśli spodobały Ci się nasze treści, to zachęcam do kliknięcia subika pod filmem. Kolejnym narzędziem, które tutaj omówię, jest kilka padów czy gąbek do doczyszczania, a także szczoteczki. Służą nam po prostu one do usunięcia trudniejszych zabrudzeń. Najciekawszym z tych jest stalowa wełna. Ona nie rysuje okien, wbrew pozorom jest bardzo bezpieczna i bardzo fajnie usuwa zabrudzenia tylko właśnie z szyb. Do usunięcia trudniejszych zabrudzeń z ram możemy użyć magicznej gąbki. To jeszcze jest w wersji z padem. Jeżeli mamy jakieś takie plastikowe elewacje, to ten pad z melaminy jest super. Bardziej agresywny czerwony, mniej agresywny biały. Do tego mamy uchwyty. Możemy je również zamontować na kija. No i do czyszczenia ram w środku, wewnątrz możemy użyć takiej szczoteczki. Kolejnym narzędziem, którym możemy usunąć już takie naprawdę trudne zabrudzenia, ale stricte z szyb, są skrobaki. No i skrobak działa w ten sposób, że ma bardzo ostre ostrze i dzięki temu, że ono jest idealnie równe i bardzo ostre, możemy wyciąć jakieś trudne zabrudzenia z szyby. No jeżeli ta szyba jest odpowiednio przygotowana i odczyszczona, no to ostrze nie porysuje nam szyby, pod warunkiem, że nie jest uszkodzone. Jeśli chodzi o rozmiary, no to taki fajny domowy skrobak kieszonkowy z chowanym ostrzem tutaj kciukiem. To jest szerokość 4 cm. Tutaj mamy na przykład z Moermana 10 cm ostrza. No a tutaj już taki bardziej profesjonalny, raczej doświadczenia usług, skrobak z Ungera. On ma szerokość 15 cm. No i dodatkowo można się zaopatrzyć w taką kaburę do szybkiego odkładania. Tą kaburę można przyczepić do pasa. W każdym skrobaku ostrze oczywiście podlega wymianie.
prosty sposób. No i tutaj przykład takiego dużego ostrza, ono jest właśnie, zobaczcie, jakie cienkie, w przypadku tych mniejszych oczywiście też tego typu ostrze. Przechodzimy płynnie do środków chemicznych. No i środki chemiczne do takiego mycia podstawowego mają wspomóc usuwanie brudu i nadać odpowiedniego poślizgu ściągaczce. No i tutaj mamy przykład takich środków, na przykład do mycia bieżącego, tego z takich bieżących zabrudzeń, nie do doczyszczania. No i one są nam potrzebne, niezbędne do tego, żeby umyć dobrze okna. Natomiast zdarzają się też trudniejsze zabrudzenia. No i tutaj na przykład mamy przykład środku, który świetnie usuwa klej. Tutaj mamy przykład środka, który świetnie usuwa takie zabrudzenia mineralne, na przykład kamień, który osadza się na szybie od prysznica. No tutaj przykład środka, który dobrze usuwa zabrudzenia takie bardziej czarne, właśnie jakieś smoliste, tego typu osady, atmosferyczne czy drogowe. Najefektywniej te środki możemy wykorzystać nakładając je właśnie na myjkę bezpośrednio lub na pad. Wtedy jakby największe stężenie nam będzie trafiało na szybę. Możemy też je dolewać do wiaderka, no tylko wtedy będziemy musieli odpowiednio więcej tego środka nałożyć. Jeśli chodzi o opakowanie, no to tutaj mamy na przykład półlitrowe, takie małe. No jeżeli się Wam na przykład środek podoba i dużo go używacie, no to możecie sobie opatrzyć w 5-litrowe. No większość z tych chemii występuje też w 5-litrowych opakowaniach. Wróćmy na chwilę do ściągaczek. W każdej ściągaczce jest guma i te gumy pasują między ściągaczkami, czyli można założyć gumę Ettore na przykład do ściągaczki Pulexa i tym podobne. No i ta guma podlega wymianie i to jest bardzo ważne. Guma ma dwie strony i ona tu ma taką krawędź, która jest idealnie zaostrzona do kąta prostego. Tutaj widzicie to właśnie na zbliżeniu. No i jeżeli ta krawędź nam się zetrze i ona zacznie być taka zaokrąglona, no to wtedy będzie nam przepuszczać ta ściągaczka wodę. No i to ściąganie wtedy nie będzie efektywne, jest wtedy większe ryzyko smug. No i możecie też tą gumę wymienić. Możecie ją wysunąć z listwy i wsunąć odwrotnie, no bo mamy dwie strony. No i każda z tych stron jesteśmy nią w stanie umyć około 1000 metrów. No ale to jest taka ilość, która no, na pewno w warunkach domowych długo nie zostanie przekroczona. No więc też guma ma swoją jakby trwałość taką od daty produkcji, no to myślę, że raz w roku należy tą gumę przynajmniej wymienić. Jeśli chodzi o długość, no to możecie oczywiście kupić gumę w rozmiarze swojej ściągaczki, swojej listwy do ściągaczki. Możecie też kupić dłuższą i przyciąć ją na przykład skrobakiem, który pokazywałem chwilę wcześniej. Gumy też występują w różnych, jak tutaj widzicie, kolorach. No i te gumy, które są czarne, to są gumy, które można jeszcze podzielić na miękkie i twarde. No i tutaj analogicznie do opon w samochodzie, jeżeli mamy zimno, to używamy tych miękkich, a jeżeli mamy ciepło, to używamy tych twardych. Tutaj jeśli chodzi o zakresy temperatur, to no bardziej uniwersalne będą te miękkie, więc tutaj jeżeli się wahacie, robicie swoje pierwsze zakupy, no to należy wybrać tą miękką w ściągaczkach, które już kupujecie. Zazwyczaj są miękkie gumy. No i też ciekawym produktem są te gumy, które są inne niż czarne, czyli tutaj mamy zieloną, czerwoną, niebieską. No i to są gumy, które są mniej wrażliwe na temperaturę, mają trochę inny skład. No i taką gumą też możecie się zaopatrzyć, nawet jeżeli robicie pierwsze zamówienie. Działa po prostu ona trochę inaczej. Jest to warte moim zdaniem przetestowania i sprawdzenia, z czym tak naprawdę Wam się lepiej myje. Natomiast jeśli jesteś profesjonalistą, to po prostu polecam testować i wybrać to, co jest najlepsze, bo każdy ma swoje ulubione, że tak powiem, wiemy z autopsji. Dalej skaczemy do ściereczek. Ściereczki są podstawowym narzędziem, bez nich nie da się jakby poprawnie umyć całości okna. Dzielimy je na dwa rodzaje. Jeden rodzaj to jest taki, który służy do mycia ram i do mycia parapetów. Taki bardziej mięsisty, on chłonie więcej wody i wygląda ta ściereczka w ten sposób. Jest taka, tak powiem, grubsza, takie ma przynajmniej wrażenie, że jest grubsza, natomiast są jeszcze ściereczki do wycierania wody w narożnikach, ponieważ jak ściągamy ściągaczką, no to gdzieś tam przy uszczelce zawsze nam zostanie taka malutka ilość wody, którą trzeba wytrzeć ściereczką. No i tutaj też mamy różne rozmiary tych ściereczek, taka bardziej profesjonalna, duża, którą można sobie zawiesić na przykład na ramieniu. Tutaj taka bardziej domowa, mniejsza. No i tutaj też taka bardziej profesjonalna, dodatkowo z taką kieszonką możemy
nałożyć dzięki temu tą ściereczkę na kij i wytrzeć gdzieś tam narożniki na wysokości. No i ma też tutaj takie włókno ścierające, którym możemy gdzieś tam doczyścić jakieś pojedyncze zabrudzenia, nawet na sucho. A jeśli zainteresowały Was te produkty, no to przygotowaliśmy właśnie gotowe zestawy, do których link znajdziecie w opisie. Wiaderka przydają nam się do przenoszenia wody. Więc mamy mniejsze wiaderka, które fajniejsze są do użytku domowego, no i one mieszczą myjkę 35 cm, więc ją można tam sobie wygodnie zamoczyć. To wiaderko też jest wyposażone w takie siteczko, w którym możemy tą myjkę odsączyć, no i tutaj wieszak na ściągaczkę, więc też fajnie można to przechowywać gdzieś wygodnie. No i tutaj większe wiaderko na myjkę już 45 cm, bardziej do użytku profesjonalnego, również wyposażone w sitko, no i w takie wieszaki możemy tu powiesić również ściągaczkę, jak i myjkę. No i fajną rzeczą w tym wiaderku jest jeszcze funkcja możliwości przymocowania kółek, no i to nam pomaga troszkę oszczędzić plecy, no bo to wiaderko gdzieś tam podąża za nami. Jeśli okien macie do umycia już naprawdę sporo lub zajmujecie się tym profesjonalnie, no to warto te wszystkie narzędzia mieć przy sobie, aby nie chodzić i nie tracić na tym czasu. No więc do tego służy pas. Tutaj jest taki bardzo wygodny z Ungera, no i możemy do niego przymocować na przykład torbę, w której możemy mieć ściereczki, telefon, płyn, kilka innych jeszcze narzędzi, kaburę na przykład na skrobak, który już wcześniej pokazywałem. No i to, co jest chyba najważniejsze, no to kaburę na myjkę i na ściągaczkę. Zwłaszcza to się przydaje przy pracy na drabinie, kiedy gdzieś tam te narzędzia nam tutaj latają. No ale polecam również, jeśli ktoś ma dużo okien w domu, to też mu to troszkę uprzyjemni to mycie. Każde z narzędzi, które Wam dzisiaj pokazałem, które ma tutaj taki otwór w uchwycie, możecie nałożyć na kij w ten sposób. Najkrótsze kije, jakie mamy, to jest 40 cm. Mogą one Wam zastąpić taboret. Praca dzięki temu będzie bezpieczniejsza. Dalej, średniej długości kij po rozłożeniu ma 180 cm. Rozkłada się go w ten sposób. Składa się on z takich 3 sekcji chowanych teleskopowo. No i te kije takie teleskopowe występują również w większych rozmiarach, nawet do 8 metrów wysokości. Także bez problemu poradzicie sobie z takim kijem. Wymaga to oczywiście chwili wprawy, ale na pewno dacie radę. I do kija zamiast tego stożka możemy założyć taki adapter kątowy. On się przydaje w momencie, kiedy mamy ograniczony dostęp i musimy gdzieś stanąć na przykład bardzo blisko okna albo właśnie bardzo daleko. To wtedy chcemy zmienić kąt ściągaczki, aby działała ona prawidłowo. No i też możemy użyć takiej klamry, do której możemy na przykład przyczepić tutaj ściereczkę i wytrzeć sobie gdzieś tam w narożnikach, czy dotrzeć ramę, no to używamy do tego takiej klamry. Natomiast jeśli potrzebowalibyście usunąć kurz bądź pajęczyny z jakiejś wysokości właśnie na sucho, no to tutaj przykład takiej szczotki, a tutaj takiej do pajęczyn. Możemy je oczywiście założyć na kije. No i tyle narzędzi w tym materiale. Podsumowując krótko, podstawowym sprzętem jest myjka, ściągaczka, ściereczki i płyn. To jest takie minimum, aby umyć okna. Pozostałe narzędzia typu wiaderka, kije, pasy, no to już zależnie od Waszych potrzeb i Waszych preferencji. Dzięki za dziś. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć.